Witam w świecie izotopii. Ostatni odcinek o porządkach w mojej jesiennej szafie miał rekordową oglądalność i znacznie powiększyła się moja widownia. Ja lubię modę, zwłaszcza od kiedy odgraciłam swoją szafę, ale to tylko część świata izotopii. Minimalizm to dla mnie ogólnie sposób na uproszczenie swojego życia. Więc jeśli często czujesz przygnębienie, zmęczenie, przytłoczenie i myślisz, że życie jest ciężkie, to może najwyższy czas coś z tym zrobić. W tym odcinku opowiem, jak ja radzę sobie z tym problemem. Zapraszam. Nie będę teraz opowiadać historii mojego życia, ale był czas, kiedy życie wydawało mi się naprawdę ciężkie. Problemy rodzinne, choroba, złe samopoczucie, a nawet utrata pracy. Musiałam się z tym wszystkim zmierzyć i sposobem na to było po prostu uproszczenie mojego życia. Opowiem teraz o 5 obszarach, w jakim to uproszczenie przeprowadziłam i przedstawię je właśnie w takiej kolejności, w jakiej ja to zrobiłam. Wszystko zaczęło się od redukcji przedmiotów w moim domu. Ubrania poszły na pierwszy ogień, a później zajęłam się resztą. Robiłam to stopniowo, ale systematycznie. Usuwając nadmiar przedmiotów, bardziej doceniłam te, które zachowałam i cieszę się tymi, które mam. Żyje mi się lżej, bez wypchanych szuflad, załadowanych szafek i świadomości, że nigdy nie zdołam zrobić tam porządku. Następnie przyjrzałam się organizacji mojego czasu, czyli temu, co robię w ciągu dnia i tygodnia. Zauważyłam, że większość dni jest wypełniona zajęciami od rana do wieczora. To był efekt czytania książek o produktywności, które najprawdopodobniej źle zrozumiałam. W weekendy też. Wyjście, goście, porządki, gotowanie, wszystko naraz. Zaczęłam więc usuwać część tych zajęć, tak aby każdego dnia mieć chociaż trochę niezaplanowanego czasu. Ten niezaplanowany czas wykorzystuję na odpoczynek i zadbanie o siebie. Zauważyłam, że im luźniejszy plan dnia, tym dzień wydaje się lżejszy, a życie przyjemniejsze. Kolejnym etapem upraszczania mojego życia była rezygnacja z wielozadaniowości, czyli robienia kilku rzeczy naraz. My, kobiety, chwalimy się, że mamy tę umiejętność ogarniania wielu rzeczy naraz. Praca, nauka, rodzina, dom. To bardzo cenna umiejętność, ale jaką cenę za to płacimy? Ja postanowiłam, że nie będę tak robić. Może tylko w stanie najwyższej konieczności. Robię tylko jedną rzecz naraz i zauważyłam, że szybciej mi idzie, efekt jest lepszy i mam z tego więcej przyjemności. Czasem muszę przerwać dane zadanie, bo coś innego wymaga pilnej uwagi, ale lepiej tak, niż robić 2 rzeczy naraz. Następnie przyjrzałam się moim celom. Był czas, kiedy chciałam wszystko naraz osiągnąć. Uporządkować finanse, dostać awans, odchudzić się, spędzać więcej czasu z rodziną. Ale realizowanie celów wiąże się z zadaniami do wykonania, więc lepiej na jednym konkretnym się skupić i doprowadzić go do końca. Zrobiłam listę celów, ale tylko po to, żeby wybrać ten jeden, który w danym momencie przyniesie mi najwięcej korzyści. Na końcu zajęłam się uporządkowaniem, uproszczeniem moich relacji. To chyba najtrudniejsza i najbardziej skomplikowana sfera życia. Nie będę tutaj szczegółowo o tym opowiadać. Powiem tylko, że zamiast starać się naprawiać innych ludzi, tak żeby pasowali do mnie, to przemyślałam moje do nich podejście i moje spojrzenie właśnie na te osoby i na te relacje. Ponieważ jest to cały czas work in progress, to powiem, że kieruję się w tym porządkowaniu moich relacji 4 umowami znanymi jako 4 umowy Tolteków. Ja nagrałam na moim kanale osobny odcinek właśnie o tych 4 umowach, także jeśli chcesz je poznać, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Na końcu tego wideo będzie właśnie bezpośredni link do
filmu o 4 umowach. A Ty od czego zaczniesz? Porządkowanie i upraszczanie swojego życia od przedmiotów, od zadań, od czynności, celów czy relacji? Napisz proszę koniecznie w komentarzach, bardzo jestem ciekawa. Jeśli film się podobał, to poproszę o kciuki w górę, o subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Film o 4 umowach Tolteków jest właśnie tutaj. Ja dziękuję za uwagę, zapraszam na następny odcinek już za 2 tygodnie. Do zobaczenia.